Cześć, dzisiaj nie będziemy niczego naprawiali. Dzisiaj chciałem Wam tylko pokazać i odpowiedzieć jednocześnie na pytanie, które padło na moim kanale. Gdzie jest antena od radia? Niektórym się wydaje, że jak mają tego rekinka, to jest antena od radia. Niestety nie, to nie jest antena od radia. To jest dwufunkcyjna antena. Na niektórych jest tu napisane GPS. I tak, to by się zgadzało. To jest antena od GPS-u i od GSM-u, czyli zestawu do telefonów komórkowych, które można podłączyć sobie w środku. Ona jest tam ukryta gdzieś pod radiem, gdzieś w tej środkowej konsoli wtyczka. Są też tacy ludzie, którym się wydaje, że nie grzeje im kawałek szyby. Ja nie wiem, czy ja ostrość sobie wyłapię na szybie. Jest ciężko wyłapać ostrość. Ja mam wersję hatchback. Teraz palcem pokazuję antenę od radia. To są właśnie te kreseczki. I tutaj widzimy, że ona się nie styka. Tutaj zaczyna się już ogrzewanie tylnej szyby. U góry w pewnym momencie 3 paski. Później tutaj tutaj 4 paski. Tutaj są to 3 paski. To jest właśnie antena od radia. To jest antena mozaikowa. Tak ona się nazywa. O, tu ładnie widzimy, ona jest rozróżniona podgrzewaniem wycieraczki, żeby wycieraczka nie przymarzała. A z boku jest antena mozaikowa. Z drugiej strony ona ma jeszcze taki dodatkowy pasek, bardzo blisko siebie, bardzo blisko ogrzewania tylnej szyby. To byłby ten pasek, który za chwilę się kończy. I tak jak widzimy dalej, nie ma połączenia, że Wam do głowy nie wpadło łączyć tych dwóch kresek jakimiś środkami do naprawy ogrzewania szyby, bo wtedy robicie zwarcie na antenę. To tak wygląda i tak ma wyglądać. Tak jak mówiłem, antena mozaikowa. Jeżeli macie wersję kombi, to tutaj macie sobie szybę. Ta sama antena mozaikowa jest namalowana, bo to jest farbą specjalną, namalowane w tylnej prawej szybie. Niektórzy nie mają tego rekinka, ale to zależy od wersji wyposażenia. Teraz otworzymy bagażnik, pokrywę bagażnika i pokażę Wam, gdzie znajduje się wzmacniacz tej anteny. Wzmacniacz anteny też nie jest jakoś tam mocno ukryty i on znajduje się tutaj pod tym plastikowym poszyciem. Ja spróbuję się do niego dostać. Nie musimy za bardzo rozbierać samochodu, aczkolwiek trzeba mieć troszeczkę siły w palcach. Tam jest 6 zatrzasków, bodajże 6, o ile dobrze pamiętam, ale jest bardzo mocno zatrzaśnięty. Potrzebuję 2 rąk. Dwa. Dobrze, 3. 3 po tej stronie, 3 po drugiej. Ja ją sobie trochę pobujam. O. To są te zatrzaski. W jedną stronę bardzo fajnie wchodzą, czyli z zatrzaśnięciem nie ma problemu, ale z wyciągnięciem już, jak widzieliście, 2 rękami czy 2 rękami jest już ciężko. I mamy nasz wzmacniacz anteny. Wzmacniacz anteny, tak jak widzieliście, jest tutaj podłączony właśnie pod te pasy
czyli te linie na szybie, o których mówiłem. Wyjście antenowe, które jest prowadzone już do radia. No i tutaj mamy zasilanie wzmacniacza. Zasilanie wzmacniacza powinno nam się pojawić tutaj napięcie z radia. Po włączeniu radio powinno nam się tutaj pojawić napięcie. Jeszcze spróbuję zrzucić tą drugą stronę, drugi plastik. Zobaczymy, jak sobie tam biegnie ten kabel od anteny. Tutaj z kolei na tym plastiku mamy taką sytuację, że odchylamy, tu mamy te zatrzaski, jeden, drugi, trzeci, czwarty i dodatkowo musi nam wejść na te nity. Wracając do anteny, kabelek wchodzi nam po prawej stronie klapy w otwór i wychodzi nam dołem. Tam ktoś na kanale zapytał mnie, gdzie jest ta antena, bo i wzmacniacz, dlatego że mu szumi radio i nie może znaleźć fal. Po pierwsze trzeba sprawdzić stan połączeń zarówno antenowego, jak i sprawdzić zasilanie, aczkolwiek przerwanie tego paska też może wpływać na jakość sygnału radiowego. Czyli tak, sprawdzamy napięcie na zasilaniu wzmacniacza, sprawdzamy stan połączeń. Wiadomo, tutaj wilgoć też może występować z tego względu, że paruje. I sprawdzamy stan połączeń w samochodzie. To tyle, co mogłem Wam pokazać. Zakładamy z powrotem plastiki. Jeżeli filmik się podobał lub był pomocny, klikajcie lajki. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmikami, wiadomo, subskrybujcie. Pozdrawiam Was, życzę miłego grzebania przy Waszych samochodzikach. Wszystko złożone, gotowe. Hej.